Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie Rise of Kingdom, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pilotach. Już kiedyś mnie pytaliście, co to jest pilot w ogóle, czym to się je, a niektórzy zadawali pytanie, czy w ogóle w tej grze piloci mają sens, bo już od jakiegoś czasu jest tak, że coraz więcej się tak o tych pilotach mówi. Prawda jest taka, że piloci w tej grze byli od dawna, ale w ostatnim, można tak powiedzieć, roku, dwóch nasilił się taki trend taki większy, że poszło to takie, wiecie, info often, tak samo jak kwestia tam tych, gdzie konta są kupowane, sprzedawane, to często już poszło w obieg i mi się zdaje, że Leeds zdaje z tego sprawy, tak samo jak i z pilotami, tak samo i ze sprzedażą królestw, kont, no i jest tego dużo i oni sobie zdają sprawę, że coś takiego się dzieje, ale no z drugiej strony, no co zrobią? No w tym momencie, gdyby zaczęli każdego tak banować za na przykład konta, bo z królestwami nie wiem jak jest, chociaż słyszałem, że coś tam kiedyś się działało w parę miesięcy temu, jeżeli chodzi o dane KD, nie chcę tu wymieniać numerów, ale była sytuacja, że po prostu oni wyszyli pewne KD w kosmos, bo dostali na to dość mocne dowody, że zostało po prostu kupione. Jeżeli chodzi o konta, różnie to jest. Mi się zdaje, że teraz na kontach częściej ludzie dostają bany za to, że na przykład przesyłają sobie surowce, albo te surowce są zabierane i to przesyłają w takich ilościach, że to jest masakra. No, wiecie, w tej grze handel lub też pilotowanie i no, jest dość popularne, no bo jakby na to nie patrzeć, to jest pieniądz. I w tym momencie, kiedy ktoś pilotuje twoje konto, czyli gra na twoim koncie, kiedy cię na przykład nie ma, no to wiadomo, że no gra albo jesteście dogadani w taki sposób, jak jesteście dogadani, że macie ok, jest wszystko fajnie, albo po prostu się dzieją sytuacje takie, że po prostu no, jest to jakieś rozliczane, co się ponoć nie podoba. No ale co z tego, że im się nie podoba, jeżeli ten temat jest po prostu, no nie oszukujmy, dalej kontynuowany i ludzie tak robią. No i ostatnio zdarzyło się parę takich informacji i też pytań od was, że Optimus, czy piloci w grze niszczą nam grę, nie? Oh shit. Powiem wam tak, że to jest ciężkie pytanie, bo Rise of Kingdoms jest tak skonstruowane, że w Dobrym Królestwie, gdzie macie graczy, którzy zagrają wtedy, kiedy wy śpicie, kiedy nie macie, kiedy mówi się na to downtime, czyli po prostu wtedy, kiedy królestwo jest najmniej aktywne, ale na przykład są królestwa, które no, rzadko mają taki downtime, bo mają graczy poza Europą, powiedzmy mamy Polskę, mamy potem Amerykę, potem mamy Koreę, czy tam Brazylijczyków i oni to są jako, wiecie, da się tak, że w tych godzinach zawsze ktoś jest, jeżeli masz takie królestwo, gdzie masz tak international, jak to się mówi, ludzi, no ale wiadomo, są tam jakieś czasy prime time'u i to przeważnie są godziny wieczorne. Mi się zdaje, że taki przedział 14, chyba 18 UTC, to chyba wtedy jest największy taki prime time, takiego KD, który jest z paru nacji. Mi się zdaje, że tak mniej więcej to było. Mogę się mylić, to mnie poprawicie. Chociaż wiem, że Koreańczycy nieraz, czy tam ogólnie Azjaci gdzieś koło 19 już pomalu, czy 20 zaczynają pękać, bo u nich już jest naprawdę późno. Wtedy, a nieraz jest tak, że pomalutku się też budzą Amerykanie. Chyba jakoś tak to było. Kurczę, mogę się mylić, naprawdę, bo już nie pamiętam. Albo Amerykanie już wtedy są, już grają. Nie znam się aż tak bardzo na tych wszystkich czasach, kto kiedy tam gra, bo są, wiecie, różne stany. Też w Azji też inaczej te godziny są. No ale ogólnie przyjmijmy, że w czasie, powiedzmy, europejskim ten prime przeważnie taki KD jest. No i w tym momencie, kiedy masz takie KD, no to sobie możesz w jakiś sposób tam pozwolić na to, że nie musisz mieć pilota, no ale nieraz są takie KVK, jak nawet macie KVK tutaj 3379, o którym wam ostatnio mówiłem, i macie TCG, gdzie no widać, że TCG wygrało to KVK. Przejdziemy sobie zaraz, jak tam odpalę drugi, jakby tak powiedzieć, zakładkę, to przejdziemy sobie ogólnie do statystyk, odpalimy sobie w ogóle, jak to tam wszystko im wygląda u nich. Ja wam niedawno na streamie mówiłem, czy na streamie na live mówiłem, że no TCG naprawdę fajnie tutaj grało, ale bardziej mnie fascynowało to, że 3379 tam próbuje wypchać tą ziemię, no i w pewnym momencie liczyłem, dobra, no 1846 jest bardzo mocnym KD,
nie przepuszczą TCG i będą walczyć w te 2 versus 1. A tu TCG zrobiło taką robotę, że no wypchali. No ziemia naprawdę miała ciężko. 1846 jak na Imperium? To chyba było Imperium w ostatnim czasie. To mi się zdaje, że bardzo blado wypadli, przegrywali z TCG i to było widać. I kurczę, no naprawdę, no 2-3-5-9, wiem, że tam mamy paru Polaków. Widziałem tam statystyki niektórzy Polacy fajnie tam poszli, niektórzy coś tam widziałem, że troszkę mniej chyba porobili. No ale wiadomo, może też im, wiadomo, czas nie pozwala, czasem tak jest. Byleby zrobili swoje targety, bo pewnie mają, każde królestwo tam ma jakieś swoje targety do wykonania. Wiem, że byli tam też piloci w tym KVK. Jak i z jednej, tak i z drugiej, z 4 królestw byli piloci i oni pilotowali. No i w tym momencie wiemy, że 3-3-7-9, gdzie mam tam paru ludzi, którzy kiedyś ze mną grali, wiem, że miało pilotów. Znam gościa, który tam 90% czasu to leciał na pilocie i no, w jakiś sposób, wiecie, to jest, to niszczy troszeczkę grę, można tak powiedzieć. Z drugiej strony, no komu się to jakby tak podoba, że ktoś tam, nie wiem, gra i robi mu te statystyki, chociaż różnie to jest, no kurde, można się doczepić do wielu aspektów, można się doczepić do tego, że ktoś ma konto kupione, ma nie swoje KP, ja robię od zera i tak dalej, i tak takie tematy ludzie mogą mówić. I tak samo jest w kwestii pilotów, nie? I ja powiem tak, mi się zdaje, że jest jakaś równowaga, no bo wiadomo, jeżeli kupimy konto, czy tam jak ktoś tam działa z kontami, no bo nie ma co się kryć, konta są kupowane i zresztą nawet Pepa, tak? Pepa się tym chwalił, Ofen na Facebooku, Lid mu nic nie zrobiła. Ofen napisał, kupiłem konto Szarka, teraz to ja, Pepa, screeny wkleił, elegancko, fajnie wszystko, nie? No i powiem wam, że szczerze, że ja się na przykład mi się na przykład to nie podobało, nie? Ofen. Ja uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć w ogóle miejsca. Nie powinno być takie, że ludzie się tym ofen falą i nie ma żadnych tam, wiadomo, relacji. Przedtem było tak, wiecie, tajnie, ludzie tak się z tym kryli, nie? Ale pilotowaniem. Teraz coraz częściej zaczyna być popularne to, że na jednym koncie grają 2 osoby przynajmniej. I to mi się zdaje, że nie jest głupim rozwiązaniem. No, z drugiej strony tak, mamy jedno konto, we 2 sobie prowadzimy, każdy gra kiedy może. Jeden na przykład zrobi nockę, jeden gra przez dzień i myślę, że takie coś nie byłoby złe. Mi się wydaje, że to jest nawet lepsze niż na przykład granie na pilocie lub też ktoś jak tam dają pieniążki za to, że no gra na tym koncie, tak? Mi się zdaje, że to jest lepszym rozwiązaniem, jak we 2 prowadzimy bo w tym momencie masz to, że okej, jeden zrobił, drugi zrobił i ja na przykład, wiecie, ja nie lubię ja bym nie umiał robić tak, że mam konto, a 90% czasu na tym koncie, kiedy są walki, gra ktoś mi na nim. Ja tak bym ja bym w tym momencie, no, wolał skończyć grę, nie? Mi na przykład nie pasowałoby to, że ktoś co KVK, a znam takich paru graczy, no ja wiesz, wsadzają tylko pieniądze w to konto, wsadzają pieniądze w KVK technologię, no ale kiedy wtedy jest największy fan, gra pilot, nie? No panie i panowie, no. Nie, ja w to Open, mi by to nie pasowało, ja bym wolał po prostu skończyć grę, nie? Naprawdę, ja bym wtedy chyba przestał grać. Jeżeli ktoś by mi miał grać większość czasu, no jak mówię, no, dużo większą czasu na moim koncie i ogrywać to wszystko, no ja tak akurat mam podejście do tego. Dlatego tak jak tam grają na jednym koncie we 2 osoby, myślę, że to jest takie w miarę logiczne. No tam nie ma tego już, wiecie, namiastki, tego pilota, ale tutaj można powiedzieć, jedno konto, ale 2 osoby prowadzą. No bo w tej grze chyba coś takiego jednak potrzeba, bo ciężko jest czasem ogarnąć życie, plus to, co tutaj gramy w Rise of Kingdoms i potem ciśniemy, wiecie, w pilotowanie kont, czy pilotowanie, granie, jakby tak powiedzieć, na swoim koncie, ale na przykład ja nie mogę w to zagrać, to kto inny ci wejdzie i zagra, albo po prostu dzielicie się tym czasem. No to mi się zdaje, że to jest logiczne, bo jak grałem w World of Warcraft, to nikt nie chciał wchodzić na dane konto, bo na przykład nie ogarniał danej klasy i nie miał jak zagrać, bo nie wiedział o co chodzi, nie? Ale były takie osoby, które potrafiły wejść i zagrać na twoim koncie, bo znają się na danej klasie, ale to już robili za pieniądze. I w World of Warcraft też coś takiego kiedyś robiłem. No bo ludzie tego chcieli. Były takie, jakby tak powiedzieć, rodziny nawet.
i to mogę powiedzieć, że z Arabii, gdzie miały ileś tam kont, no i wtedy wchodziły dane osoby, zagrały i potem za to, co tam się dla nich zdobyło, dostawały określone pieniążki, oczywiście przez PayPala, bo to było parę lat, 12 lat temu, ale pamiętacie, PayPal kiedyś tak nie był tak jakby, nie brał jakiejś prowizji, nie, za przelewy i tak dalej, albo jak to były groszowe sprawy i naprawdę na tym ludzie zarabiali. Ale wracając do Rise of Kingdoms, pilotowanie uważam, że ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony fajnie, że coś takiego jest, ktoś może zagrać, no ale to ja rozumiem, jeżeli ktoś pilotuje, wiecie, przysługa za przysługę, nie? Ale żeby za to tam płacić i to takie czasem duże ilości i ktoś na tym zarabia bardzo dobre pieniądze czasem, uważam, że to są dobre pieniądze za to, że ktoś lubi zagrać, a ja bym miał wtedy patrzeć tylko, o, rośnie mi KP, o, tyle zrobiłem, o, to... Nie, ja bym już nie umiał tak grać, nie? Naprawdę. Nawet tak jak są teraz od paru lat, jest coś takiego na FC26 czy na starej Fifie, gdzie ludzie wchodzą na wasze konta, wybiją wam rangi i zdobywacie, wiadomo, tam lepsze paczki, zdobywacie lepsze miejsca, no ale potem taki gracz, kiedy na przykład jest, powiedzmy, w jakiejś tam niższej lidze piłkarskiej, przechodzi do tej najwyższej, bo ktoś mu wybił, no on się tam nie odnajduje, zaraz spada, no i to jest takie też, wiecie, no i ja miałem satysfakcję z tego, że ja gdzieś doszedłem, nie, jeżeli chodzi o grę, nie? Więc no, każda gra ma swoje jakieś tam mankamenty, no kwestia sprzedaży kont będzie i oni tego nie wyczyszczą, będzie sprzedawanie, kupowanie, no tak niestety w tej grze w tym momencie wygląda, no i ja to mówię już o Offen od paru lat, jak ktoś mnie pyta, no to nie będę kłamał, że bardziej się opłaca, wiadomo, ogarnąć sobie coś innego niż jednak inwestować, no bo niby teraz jest łatwiej dla nowych graczy, fajnie się to tworzy, lecz no te bardzo dużą ilość pieniędzy, które wsadzisz już w KVK1 w rozwinięcie konta, masz mega konto chyba w późniejszym terminie. Mogę chyba nawet tak powiedzieć, bo ja pamiętam, że parę razy tam różne mam konta z KVK1, KVK, które wygrywały i są trafnymi formami, a wiem, że tam trochę pieniędzy szło, no to wiem, że można było chyba za te pieniądze były wsadzone naprawdę mieć mega jakieś konto, nie? Bo to są już w tysiącach, nie? To są już takie ceny w tysiącach. Piloci mają to do siebie, że oni też, z jednej strony pilotowanie się wiąże z ryzykiem, bo w tym momencie, jeżeli ktoś wchodzi i gra na twoim koncie, to też musisz liczyć się z tym, że może coś ci tam pousuwać, może coś ci tam zrobić źle, może być tak, że nagle wystrzeli w kosmos twoje rzeczy. Oczywiście jest tam teraz możliwość tego, jakby tak powiedzieć, przywracania chyba, jak dobrze ma, z usunięcia tych itemów, znaczy giru, ekwipunku, tak jak dobrze pamiętam, bo coś takiego teraz jest. No ale no piloci będą i tego się nie pozbędziemy, tym bardziej, że dużo ludzi, jak rozmawialiśmy ostatnio rozmawiałem z content kreatorami, oni wiem, że robili nawet swoje jakieś tam ankiety, jak Shopee Gaming, Apocalypte, czy Omniarchy, chyba Gainza Gaming, jeszcze chyba tam trzech, King Szmuk, nie, Furious też tego nie robił. Robili jakieś tam ankiety dla swoich widzów, czy co uważają o pilotowaniu, czy to jest fajnie, czy nie. No i większość tam miało chyba negatywne odczucia, ale pytanie to też, jacy gracze byli. No, nie przeskoczymy tego, że piloci są w tej grze i grają. Tym bardziej, że królestwa takie wysokie seedu A lub też imperialne potrzebują bo nieraz aktywnością wygrywają KVK. Zresztą widzieliście, co 9.3 robiło z GT. Naprawdę byli bardzo aktywni, nie można powiedzieć, że oni tam tracili jakoś na mapie, ale byli aktywni, no mieli tych pilotów, GT też miało, no ale jednak GT miało mocniejsze te konta, zresztą tam też już pękała jedna strona wody, ziemia była moim zdaniem lepiej przygotowana defensywnie, było widać to, jak tam się też pilotowało, no fajnie to wyglądało w postaci ziemi, że oni sobie po prostu przeczekali i zrobili swoje, pomogli potem GT, no i 9 musiał odpuścić, ale w tych KVK też byli niestety piloci. Mówię niestety z tego względu, że no jednak może to zabijać fan gry, nie? Może niektórym to wkurzać, że powinni być piloci zakazani. Wiem, że dużo content kreatorów w ostatnim czasie o tym pisało i mówili, że piloci powinni być jakoś jakoś zniwelowani, nie? No ale z drugiej strony, słuchajcie, Lilith, ile tam było? Z 2 lata temu?
dało nam możliwość logowania się przez przez maila i hasło, normalnie przez Lilith, stronkę Lilith, tak? Czy no Lilith, przez... Boże, wypadło mi teraz z głowy, no ale wiecie o co mi chodzi, że normalnie można się logować przez Lilith i oni... Nie wiem, no z jednej strony była wymówka, to była ta, że no dobra, bo idziemy w Gmaila, bo też z Gmailami są problemy, tak to macie tutaj, połączycie sobie, zresztą teraz można odpinać maile i dawać nowe i to jest kolejny temat, gdzie mamy właśnie kwestię sprzedaży kont, więc no oni sami dają narzędzia do tego, żeby tak robić, nie? Tylko, że kiedyś bardziej się ludzie z tym czaili, nie? A już od tego Helka VK początkiem 2025 roku zaczęło być o tym dużo głośniej niż było w roku poprzednim, ponieważ wyciekł pierwszy taki screen, gdzie no dużo ludzi o tym widziało wcześniej, ale screen z Discorda, gdzie Temba król czy królowa 1606 pisała a propos wsparcia 2377 na KVK, żeby pilotować ich, żeby pilotować konta. Był specjalny Discord, gdzie tam były podawane loginy, hasła, ludzie się wchodzili, grali. Ja pamiętam, że nawet sam tam raz na chwilę byłem, zresztą też mieliśmy zakaz streamowania, no ale tam słyszałem, że jakieś wycieki informacji szły wtedy do GT, a propos bali, a propos flag, a propos w ogóle taktyk. Ale to też jest właśnie chyba spowodowane z tym, że no, oni coś takiego zrobili, no bo też z drugiej strony nie wiem, czy zweryfikowali wszystkich tych ludzi, którzy tam pilotowali te konta, nie? No bo tak było. No piloci będą, no niestety ludzie za to płacą, pilotowanie jest przez cały czas w tej grze, tak samo jak kupowanie, sprzedanie kont, no i tak o tych królestwach, które wspomnieliśmy, więc tego nie przeskoczymy, więc jeżeli, drogi widzu, nie wiesz, co to są piloci, no to mam nadzieję, że ci wyjaśniłem tutaj tą całą sytuację a propos tych pilotów. No niestety tak będzie, że coś takiego się będzie działo w ostatnim czasie. Ja sobie trochę tu odpalę dla was te statystyki tego KVK, żebyśmy przeglądnęli, jak już jest po tych walkach, bo ja naprawdę byłem tam w szoku, bo ja naprawdę myślałem, że tutaj to 3379 najbardziej mi się też zasługiwali troszeczkę na tę gwiazdkę, bo jeżeli twój sojusznik 1846, który naprawdę mi się zdaje, że powinien lepiej się zaprezentować i powinni to oni tutaj być tą siłą napędową, no to TCG ich no, wycięło i z drugiej strony TCG też zasługuje na swoją gwiazdkę, no bo Ziemia wiadomo, że nie dostanie, bo to jest statystycznie, to jak ja to oglądałem, to jest przepaść między tymi KD czy kampami, zresztą zaraz zobaczycie. No co to dużo, wiecie, 1846 jako na Imperium powinno naprawdę zrobić dużo lepsze statystyki niż Woda, czyli tam gdzie jest 3379. 3379 tylko możecie kojarzyć, bo jakiś tam temat poruszałem a propos mojej migracji do tego KD, więc tutaj po prostu na koniec tego odcinka poruszymy sobie temat ogólnie też tych statystyk tego KVK. O pilotach mam nadzieję, że wszystko już wiecie, tak samo jeżeli chodzi o kwestię kont. A zobaczcie sobie tu statystyki. Hey, that's pretty good. No. Winter to oczywiście TCG i tam jeszcze jedno królestwo jest z nimi. Fire no to jest 1847, no ale to jest Imperium, więc oni powinni mieć no, przynajmniej takie jak Wind statystyki, nawet lepsze. Water moim zdaniem wyszedł lepiej, nie? No a Ziemia, no to jest przepaść, nie? Można ofem powiedzieć, że wiatr miał gorszego sojusznika, nie? I że to KVK tak się potoczyło, to jestem w szoku. W ogóle 2359, jak oglądałem troszeczkę to KVK, wiadomo, nie przez cały czas, no bo nie miałem opcji, ale jak patrzę na te statystyki, patrzę po prostu jak oni są chyba wysokiej seed A, tak mi się zdaje, że tak TCG było. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. TCG bardzo mi się przypomina OWR, na który grałem końcem tamtego roku, 2024. OWR właśnie były na takim samym etapie jak TCG i oni tam mega robotę robili, nie? Mega robotę robili i grali naprawdę fajnie, no ale tam też wypływa już kolejny temat, czyli właśnie temat pilotów, o których rozmawialiśmy wcześniej. Oni tam mieli bardzo dużo pilotów z Królestwa 1365, to było chyba ponad 35 osób albo 30, mogę się mylić, bo nie pamiętam do dokładnych informacji. Wiem, że tam rozmawiałem z jednym z graczy z OWR mi o tym, no powiedział ofen, że mieli pilotów i grali na ich najlepszy kont. Zresztą potem nie było się dziwić, bo 1365 jak wyszło do KVK z 2377, wtedy to byli parę godzin
oni byli zaraz po naszych walkach, nie wchodzili do Kingslandu, więc tam ci ludzie albo byli wykończeni grą, bo my w sumie w Kingslandzie was 3 dni spędzili, czy 4,5 dnia, no to oni albo byli wykończeni tam pilotowaniem i potem nie byli gotowi na swojego Kingslanda, nie wiem, ale ogólnie wtedy 13:65 bardzo szybko, no, wyszło ze swojego Kingslandu. Nie to było bardzo szybko, tylko to nie było parę godzin, nie? Czy to nie było dzień, dnia, 2, 3, 3, tylko to było parę godzin, nie? No i tutaj statystycznie widzicie, Quadra, który ze mną grał kiedyś na 3.090, no to jest właśnie to, a propos tego pilotowania, co wam wcześniej mówiłem. Staffer słyszałem, że też, chociaż Staffer, no robili mega kapeki, no tutaj wiadomo, że to było KFK, gdzie też tych pilotów było dużo, ale mega, już widzieć Staffera i Quadra ogólnie w tych tutaj, przy takich nikach jak Makote albo BT Cyborg, no to jest różnica, nie? Jest różnica od tego, jak Quadra zaczynał, kiedy się pytał nas, jak kwestię marszu na 3.090 ogarniać, jak formacje i tak dalej. I tam siedzieliśmy z nim, czy nieraz na Discordzie dość często pisaliśmy. Wiem, że nawet chyba tam jeden z chłopaków, który chyba był R4, nie wiem, czy tam nie było jakiegoś tematu kwestii zapłaty, ale to już pomija, po prostu robił mu to wszystko. No ale Quadra się porobił mega statystyki. No ale dalej nie dowierzam, że tutaj Wind zrobił taką robotę. Zresztą zaraz zobaczmy sobie, czy mamy tu jakichś Polaków w tym, bo wiem, że Polacy tam jest paru Polaków, tylko że tam coś przeglądałem po nikach wcześniej i jakoś nie wiedziałem, że oni byli gdzieś wysoko. Chyba po bilionie mieli niektórzy porobione albo mniej. Nie wiem, czy w ogóle tutaj będą, nie wiem, czy ja będę kojarzył niektóre niki, jeżeli nie, no to w komentarzu możecie oczywiście o tym wspomnieć. A na razie tak nie kojarzę nikogo. Przy takim KVK to, i przy tylu walkach to mi się zdaje, że 2 biliony to jest... Nie wiem dlaczego, ale Castigo coś mi mówi. A nie, czy to jest Polak? Może go gdzieś tam poznałem kiedyś. Polo to jest na pewno Polak. To pamiętam. Goodbye, no to Goodbye, no tak, w sumie Goodbye z Andre po 2 biliony wbili. No i chyba trzech Polaków z tego co ja wiem, może ich jest więcej. No ale... Nie wiem, wiem, że tam było więcej Polaków, którzy chyba grali ten... Nie wiem, gdzie jest Fat Cat, a wiem, że on tam też grał. Może na jakiś zmieniony nick. Ayer Green. Nie wiem, czy to nie jest ten, który tam zakładał tam jednego z czatów w grze, no ale mi się zdaje, że w tym odcinku wam wszystko powiedziałem. No, pogadaliśmy troszeczkę o pilotach, pogadaliśmy o kontach, pogadaliśmy o KVK przy okazji 3379 i 2359. No, gratulacje do 2359 dla chłopaków tam. Gwiazdeczka jest, więc wygrana też. Mi się zdaje, że statystyki też fajne, chociaż nie wiem, czy nie można było wykręcić długo, bo tam długo walk mieliście. No ale Kingsland. I już mamy dzisiaj co? Mamy środę? Tak, kiedy nagrywam, mamy środę. Kingsland chyba już we wtorek był pozamykany, tak mi się zdaje, że tam już było koniec. Ja w poniedziałek czy w niedzielę coś nagrywałem. Właśnie a propos tego i właśnie wtedy tam myślałem, że tutaj te dwa kampy ognia i wody po prostu pocisną wiatr, bo ziemia naprawdę była w opłakanym stanie. No ale tutaj widziałem, że był właśnie tam była stawiana ta forteca i przepuszczeni flagami zrobili miejsce, to też pomogło ziemi, przypuszczam, wrócić do gry, nie? No i co, micie picie, tyle na dzisiaj. Piloci, konta i KVK, jedno z ostatnich takich większych, omówione mam nadzieję. Do zobaczyska, filmików może być teraz mniej, ponieważ też w końcu się zbliżam urlop, więc trzymajcie się, hejo.